Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj sprzęt, na który czekało myślę, że wielu, a mianowicie najnowszy wypust od Fergusona z serii Arriva, model T800i z ciekawą funkcjonalnością HBB TV. Jest to tuner DVB-T2 z kodekiem HEVC 265, wspierający kodek HEVC 265. Oczywiście mamy też USB, tutaj aż dwa. Mamy gotowość do wsparcia dla Wi-Fi, rozdzielczość Full HD, to jest rozdzielczość wspierana przez to urządzenie, oczywiście wspiera również HDMI. Tak mniej więcej wygląda sam sprzęt, a więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Samo opakowanie jest całkiem spore, tekturowe, foliowane. Na bocznej krawędzi mamy powtórzone główne funkcjonalności. Podobnie z drugiej strony, w zasadzie to już klasyka dla Fergusona, że powtarza główne informacje, aby nikomu nie umknęły. Strona spodnia, mamy informacje o funkcjonalności w kilku językach. HBB TV to jest naziemna telewizja i multimedia z internetu, taka hybrydowa trochę telewizja, która umożliwia nam bardziej multimedialne dozanie, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o kodowanie DVB-T2, oczywiście 10-bitowe, mamy obsługę ulubionych kanałów, blokady rodzicielskiej, wielojęzycznego menu, dźwięków w wielu językach, obsługa PVR-u, 7-dniowy przewodnik po programach, wyjście telegazety oraz dwa porty USB 2.0. Obsługa również wielu formatów multimediów. To są funkcjonalności, które oferuje ten sprzęt. Taki standardowy generalnie tuner DVB-T2 o dobrych parametrach z dodatkowo, słuchajcie, dodaną obsługą hybrydowej telewizji. Tak w skrócie można określić ten sprzęt. Oczywiście producentem jest polska firma Ferguson z Poznania. Sama produkcja zlecana jest w Chinach, ale to nikogo nie powinno dziwić. Co mamy w środku? W środku otrzymujemy instrukcję obsługi w kilku językach, kartę gwarancyjną, sam sprzęt, o którym za chwilę. Otrzymujemy pilot. Pilot jest solidny, duży, miękkie, gumowe, ale duże klawisze, matowy plastik. Jest to konkretnie model, słuchajcie, Arriva RCU 801. Bardzo wygodny pilot. Tutaj z miejscem na palec, więc wygodnie leży w dłoni. Jeżeli chodzi o zakresy, o klawisze, to mamy tutaj klawisze numeryczne, klawisz głośniej ciszej, kanały góra-dół, czterokierunkowy klawisz do obsługiwania menu, back info, menu, exit. Mamy też programowalne klawisze, no i klawisze nagrywania multimediów na dole. Wsparcie oczywiście dla dwóch baterii. Jeżeli chodzi o zasilanie samego urządzenia, mamy zintegrowany niemodułowy zasilacz. Zasilacz jest 12W, 12V 1A, całkiem długi, z końcówką standardową. Co otrzymujemy jeszcze? To wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o dodatki. Zwróćmy uwagę na główne urządzenie. Słuchajcie, hybrydowy tuner DVB-T2. Mamy 3 klawisze, włącznik góra-dół. Tutaj będziemy mieli wyświetlacz, pierwszy port USB. Mamy również z tyłu wejście ethernetowe. Mamy wejście antenowe, HDMI dla starszych telewizorów z kart i z boku mamy ten drugi
port USB. Dlaczego 2 porty USB? No oczywiście dlatego, że możemy podłączyć do tego sprzętu również antenkę Wi-Fi. Jeżeli ktoś nie chce wykorzystywać portu LAN, może to zrobić, może połączyć się z internetem poprzez Wi-Fi, ale tego w standardzie nie mamy, trzeba dokupić, więc standardowo polecany jest Ethernet. Nie pozostaje mi nic innego, jak zmontować wszystko w całość i przeprowadzić testy praktyczne, wskazać Wam również, jak wygląda menu i funkcjonalność nowego modelu ze stajni Fergusona. Po uruchomieniu tunera wita nas logo Fergusona, Arriva T800i, nazwa modelu, jak również informacja o HBB TV, czyli funkcjonalności, która odróżnia ten model od innych tunerów na rynku. Na wstępie mała dygresja, istotna informacja. Ten model wspiera HBB TV, ale nie wspiera 4K, czyli kanałów 4K nie będziemy w stanie tutaj odtwarzać. Hertz jak najbardziej oczywiście jest, natomiast co do, słuchajcie, 4K, tutaj jest kanał TVP 4K, on niestety nie będzie odbierany. Mamy za to Dolby Audio, jak widać. Natomiast jeżeli chodzi o kanały dostępne, słuchajcie, na przykład w kodeku Hertz, to bez najmniejszego problemu, jeżeli macie mocny sygnał, ten format jest oczywiście obsługiwany. Jak widać, przełączanie kanałów następuje naprawdę szybko, tutaj nie ma żadnych opóźnień. Rozdzielczość samego menu jest spora, mamy dużo informacji razem z kolejnymi programami, odbiera kolejne, jak widać, kanały, więc tutaj co do przełączania też nie mam zastrzeżeń. Może przechodząc do, słuchajcie, menu, jeszcze informacje Wam pokażę, co tutaj mamy do wyboru. Mamy menu, jeżeli chodzi o programy, siłę sygnału, jakość sygnału. Mamy sporo tych informacji. Kolejne programy, które będą na danym kanale. Możemy się oczywiście cofnąć. Możemy wejść do ustawień. I tutaj mamy, słuchajcie, parę podsekcji: system, kanały, preferencje USB i ustawienia. Może zacznijmy od systemu. I tutaj mamy informację, jest to wersja sprzętowa 1.0.0.2, wersja oprogramowania 1.0.71, wersja loadera, czyli uruchamiającej części oprogramowania 1.0.0.1, wersja HBB TV 2.0.1. Musicie liczyć się z tym, że oczywiście Ferguson jest znany z upgrade'ów, więc będzie można liczyć na wsparcie, jeżeli chodzi o to oprogramowanie, że będzie aktualizowane. Można oczywiście przywrócić ustawienia fabryczne, można też aktualizować oprogramowanie. Ja w tej chwili mam wyłączony internet chyba na tym tunerze, więc aktualnie przez internet nie znajdę nowej wersji oprogramowania. Można to zrobić też za pomocą pliku. Przechodząc do kolejnej sekcji, mamy kanały i tutaj wyszukiwanie kanałów. Mamy możliwość zasilania anteny, mamy możliwość wyszukiwania ręcznie, automatycznie. Możemy wybrać też częstotliwości, jeżeli wybierzemy ręcznie, pasmo, i wyszukiwanie trwa, no powiedziałbym, dosyć szybko. Nie jest to najszybszy tuner, ale jeden z tych szybszych na rynku, jakie miałem przyjemność testować. Można zarządzać kanałami. Nie wiem, czy tutaj hasło jakieś ustawiałem, nie ustawiałem. Można sobie te kanały zarządzać, tymi kanałami, przepraszam, zarządzać. Mamy oczywiście nadzór rodzicielski i przewodnik po programach również ładnie zrealizowany jest. Tutaj zastrzeżeń żadnych mieć nie mogę. Wróćmy do kolejnej sekcji, preferencje. Słuchajcie, mamy oczywiście język menu, język dźwięku, język napisów, audiodeskrypcja. Możemy włączyć bądź wyłączyć HBB TV, bo to może kogoś denerwować paradoksalnie. Szczególnie na kanałach TVP. Na ten moment mogę już zdradzić Wam, że działa to niestety wolno. Lepiej jest z innymi kanałami, ale z telewizji polskiej niestety kanałami dobrze nie jest. Automatyczne uśpienie można oczywiście włączyć na 15-30 minut, 1 godzinę, 3 godziny. Można włączyć sortowanie po LCN. Ja mam w tej chwili włączone. Jeżeli chodzi o USB, to oczywiście tutaj mamy podział na nagrywane nagrania,
filmy, muzykę, zdjęcia. Można tutaj również konfigurować formaty, natomiast ja w tej chwili mam odłączony napęd USB. Nagrywać oczywiście jak najbardziej można. To są dodatkowe funkcjonalności, ale ma je prawie każdy tuner. I ustawienia, słuchajcie, hasło, można tutaj zmieniać hasła. Czas możemy zmieniać, oczywiście letni, zimowy, strefa czasowa automatycznie, ręcznie, jak kto woli. Ustawienia audio-wideo, mamy dźwięk cyfrowy PCM, dane RAW, PCM. Jeżeli chodzi o rodzaj proporcji 16:9 Pillar Box, 16:9 pełny ekran, rozszerzony 4:3 Pan Scan. No ja chyba zostawię sobie, słuchajcie, nie widzę tutaj różnicy znaczącej, no to może rozszerzony 16:9. System telewizyjny PAL, NTSC, mój telewizor wspiera oba. Rozdzielczość 1080p, 1080, 720, 576, więc do każdego telewizora będziecie w stanie ustawić te rozdzielczości. Ja ustawiam Progressive, bo jest najbardziej stabilny. Moje indywidualne preferencje. Mamy też sieć, możemy do wyboru wybrać albo Ethernet, albo WLAN, czyli Wi-Fi, więc dla każdego coś dobrego. Jeżeli macie wolny kabel, możecie korzystać z kabla, jeżeli nie, możecie korzystać z Wi-Fi również. I timer, tutaj możemy sobie oczywiście programować timer również. Możliwości są spore. Menu jest proste, przejrzyste, myślę, że bardzo ładne. Co do natomiast odtwarzania, słuchajcie, to tak jak powiedziałem, tutaj nie ma problemu, kanały się bardzo szybko przełączają. Jak widać, mamy też HEVC, tutaj jest Polonia z HEVC-em. Jak widać, odtwarzanie bez problemu najmniejszego. Mamy różne kanały, mamy antenę w HD, też bardzo dobra jakość obrazu i dźwięku. Mamy też możliwość odtwarzania oczywiście, nie wiem czy tutaj będą, słuchajcie, kanały. Mamy TVN HD, również bardzo dobrze odbiera i tutaj nie ma najmniejszego problemu. To, co najbardziej odróżnia ten tuner od konkurencji na rynku, to to, że wspiera HBB TV. Jest to jeden z nielicznych tunerów z tą funkcjonalnością. Aby oczywiście skorzystać z takiej możliwości, należy połączyć tuner z telewizją, z internetem poprzez Wi-Fi bądź kabel ethernetowy. Tutaj niestety TVP nie popisała się, bo aktualnie możliwości HBB TV w TVP są dostępne, natomiast sama optymalizacja oprogramowania powoduje, że trwa to, jak widać, naprawdę bardzo, bardzo długo. Korzystanie z tych funkcjonalności jest, powiedziałbym, bardzo testujące cierpliwość, bo co chwilę coś nam się wczytuje, co chwilę czekamy na obrobienie tej funkcjonalności, więc jeżeli chodzi o TVP, to polecam tylko dla najbardziej cierpliwych. Ja, jak widać, jeszcze nie zostały wczytane dane, jesteśmy podłączeni przez bardzo szybkie łącze internetowe, więc tutaj nie ma mowy, że mój internet jest zbyt wolny, po prostu optymalizacja tego softu, delikatnie rzecz ujmując, pozostawia wiele do życzenia i no słuchajcie, prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy korzystanie z tego można sobie raczej darować, jeżeli chodzi o przynajmniej słuchajcie, TVP, tak? Bo jeżeli chodzi o inne kanały, na przykład Polsat, zaraz dla Was postaram się ten Polsat znaleźć, tutaj mamy HBB TV Polsatu, jest już dużo lepiej. Jak widać, wczytuje się może nie błyskawicznie, ale dużo szybciej i możemy od razu przewijać na kolejne kanały. Nie wiem, co mam tutaj włączyć, bo nie orientuję się w aktualnych programach, natomiast jeżeli damy oglądaj, to powinien się nam zaraz taki program uruchomić. No oczywiście reklamy, co jest standardem. Ja może zmienię kanał, natomiast on jak najbardziej działa. Odbiera oczywiście tuner również
czeskie stacje, prawdopodobnie będzie odbierał również słowackie i niemieckie, więc tutaj również jeżeli chodzi o funkcjonalność, o kompatybilność nie mam żadnych zastrzeżeń. HBB TV jak najbardziej tak, ale słuchajcie, raczej nie w TVP. To nie jest wina oczywiście producenta Fergusona, tylko słabej optymalizacji oprogramowania. Ja postaram się dla Was gdzieś tutaj podlinkować Wam jeszcze materiał dotyczący samego HBB TV. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dodatkowe materiały nagram. Podsumowując materiał, Arriva T800i to telewizja naziemna i hybrydowa dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć sprzęt jak najbardziej przyszłościowy. Jeżeli chcecie w przyszłości móc korzystać z najnowszych standardów telewizyjnych, to jak najbardziej ten model jest godny polecenia. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Oglądajcie też inne materiały wideo na kanale. Jeżeli natomiast nie korzystacie z telewizji hybrydowej, a interesuje Was tylko dobrej jakości sygnał telewizyjny, możecie oszczędzić nieco środków i kupić jeden z innych polecanych przeze mnie modeli Fergusona. Tutaj gdzieś będziecie mieli linki do innych modeli. Zapraszam gorąco do oglądania materiałów wideo o nich, a ja żegnam Was już i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej, hej!